Cześć, z tej strony Aneta i oczywiście moja szefowa Hania dzisiaj zaszczyciła nas swoją obecnością, tak? Będziesz ze mną gotowała? Tak. Jak zwykle. Pomoc. Oczywiście, kochani, znacie ideę tej serii. Jadłospis 14-dniowy. Moje posiłki, które ja spożywam w ciągu dnia, także słuchajcie, bez zbędnego przedłużania, po prostu zaczynamy od śniadania. Mama, dlaczego tak to się dzieje? Nie wiem. Moje śniadanie jest już gotowe, no bo jak wiecie, u mnie jest szybko i na temat. Hania tutaj chrupie sobie papryczkę, jest zdrowa, dużo witaminki C. Słuchajcie, co my tutaj mamy? Śniadanie wygląda tak. Chciałam, żeby tutaj tak było, wiecie, ładnie kolorowo, ale ja mistrzynią dekoracji nie jestem raczej. A więc tak, mamy tutaj bułki. Bułki to są z przepisu... Lubię. Chrupiesz, no. Bułki są z przepisu Keto Kocura. Podam Wam tutaj oczywiście proporcje składników na te bułeczki. Sposób wykonania, no myślę, że u źródła jak najbardziej u Keto Kocura. Na moim kanale również jest filmik, jak robię te bułki. Do tego zrobiłam guacamole. Oczywiście teraz wszystkie proporcje całego śniadania tak naprawdę i makro widzicie. Gdzie tutaj się skradasz? Jeszcze. No to weź. Do tego jest pokroisz? Tak, zaraz Ci dam, kochanie. Dobra, dam Ci stąd, a ja sobie dokroję. Proszę. Guacamole. Guacamole, no tak jak mówiłam, proporcje tutaj teraz widzicie, czyli po prostu awokado, czosnek, oliwa, majonez. Skropiłam trochę sokiem z cytryny. No i łosoś. Łosoś wędzony, trochę papryczki, witamin. No, to jest moje śniadanie. Ja idę jeść, a Was zapraszam na mój obiad. I dzisiaj zrobimy sobie co? Pizzę. Spaghetti. Spaghetti. Nie, dzisiaj będzie pizza. Spaghetti. W międzyczasie wypiłam oczywiście sobie kawę kuloodporną. Dzisiaj kawa była bardzo tłusta. Dodałam sobie 2 łyżeczki masła i łyżkę oleju kokosowego. Oczywiście wszystko zblendowałam. Uwielbiam tą piankę. Ona po prostu jest genialna dla mnie ta kawa. Wiem, że nie każdy ją lubi. Ja uwielbiam. Dobra, no i robimy naszą pizzę. Co potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy jajo. Ser tłusty, oczywiście wszystkie proporcje, składniki. No dobra, teraz Wam pokazuję. Czyli ser Gouda, ser mozzarella, boczuś, bazylia, przecier pomidorowy. Uważajcie na przeciery, patrzcie zawsze na składy, bo często są słodzone. Pieczarki, papryka, rucola, no i kalafior. Chyba o niczym nie zapomniałam. Dobra, teraz tak, zaczynam od starcia sera. Starłam sobie kalafior i ser. Nie dodałam tutaj całości sera. Robię w ten sposób, że tak, wrzucam sobie jajko, do tego dodaję kalafior i wtedy stopniowo dodaję ser, tak żeby konsystencja nie była ani zbyt rzadka, ani no gęsta. No trudno tutaj o rzadkość i gęstość, no wiecie o co mi chodzi. Po prostu trochę sera zawsze zostawiam, żeby posypać sobie jeszcze na wierzch. Zmieszam z mozzarellą i także tutaj nie jest całość sera. I teraz to, nie wiem jak to nazwać, to co mam w misce, rozkładam sobie, oczywiście rozgrzałam już piekarnik, teraz rozłożę sobie to na blaszce, możecie na papierze, no w sumie ja też dzisiaj zrobię na papierze, możecie na blaszce i powędruję to do piekarnika. U mnie wygląda to tak. Oczywiście kształty są tutaj jak najbardziej dowolne, mogą być serduszka, kwiatuszki, kwadraciki, prostokąciki, co tylko sobie życzycie. No i nagrzany piekarnik do 180 stopni i właśnie wkładam spód do pizzy. Pizza już się podpiekła, tak delikatnie się zarumieniła. Aha, nie wiem czy Wy to widzicie. Proszę bardzo. Zarumieniło się. I teraz to smarujemy przecierem pomidorowym. Hania, co tam podjadasz? Tak. Jak to się nazywa? Oliwka. Jak? Oliwka. Bazylia. Oliwka. Bazylia. Oliwka. Dobra, niech Ci będzie, że oliwka. Dobra, smarujemy pizzę. Co? Proszę. Co Ty chciałaś? Ja na to kładę, oczywiście na kolejność jest dowolna, jak sobie tam życzycie. Ja teraz kładę po prostu boczek. Chcesz kawałek? Nie? Chcesz?
Hania to jest dziecko wszystkożerne generalnie. Z Hanią nie ma problemu, nie? Jeśli chodzi o jedzenie, gorzej jest z Jasiem. Janek to jest... Jego menu jest bardzo ograniczone, no ale... Kiedyś może wyrośnie. Tak mówią. Staram się jak mogę. Poczekaj, Haneczka, poczekaj. Kładziemy boczek. Teraz położymy co? Poczekaj, Hania, ser na końcu będzie, wiesz? Teraz dawaj pieczary. Kładź pieczary. Połóż ten ser tam. I proszę pieczareczki. Tylko wiesz, tak po jednej to będzie trwało i trwało. Szybciej trochę, tak? Wiesz, że u nas się szybko gotuje, nie? Wszystko szybko robimy, nie? Hania. Lepiej się pobawić niż siedzieć i gotować, prawda? Super, no. Najlepsza pomocnica na świecie. Dziecko. A największa pomoc kiedy? Jak nie przeszkadza. Dobra, teraz Hania papryka. Szybciutko nabierz papryka. Bo piekarnik już czeka, nie? Ja robię wszystko oczywiście dzisiaj na jedną porcję. Jeżeli sobie podwoicie porcję, można zrobić na dwie. Większą pizzę. Podzielić ją. Bez problemu można odgrzać i smakuje równie dobrze. Dobra, mamy paprykę. Poczekaj, teraz damy troszeczkę bazylii. Ty? Nie, to jest zbyt ryzykowne, Hania, wiesz? Ja to zrobię. Bo ja nie chcę mieć paczki bazylii w pizzę. Dobra, i teraz dajemy ser. A co ty tutaj nagniotłaś, bazylię? Teraz dajemy ser. Tak jak mówiłam, tą resztę sera Gouda sobie zmieszałam z serem. Mówię o serze tartym mozzarella. Bo czasami niektórzy właśnie pytają, o jaki ser mozzarella chodzi. Do pizzy dajemy ten tarty, nie w kulce. Dobra, no i co? Sypiemy, tak? Chcesz ty to zrobić? Jesteś pewna? Tylko umówmy się, że to będzie na pizzy, a nie obok pizzy, dobra? No to dawaj, szybciej, ja ci pomogę trochę. No. Mówiłam nie obok pizzy, Hanka. Hanka, bo cię zwolnię. Nie będziesz już moją szefową. Chcesz, żebym cię zwolniła? Ale szefowa zwolniła. Ale szefowa zwalnia, no tak. Masz rację. Najlepiej jest nie mieć szefowej, nie? Dobra, dobra, czekaj, ja już to wsypię. Umówmy się, że wszystko jest na pizzy. Tak, tam wiem, że też ci zostało. No i teraz nasza pizza wędruje jeszcze do piekarniczka. Pizza jest już gotowa, potrzebowała około 10-15 minut dosłownie na to, żeby ser się rozpuścił. Oczywiście przystroiłam ją sobie tutaj rukolą. Dziękuję Wam za dzisiaj. Oczywiście teraz widzicie jeszcze makro moje całodzienne wszystkich posiłków. Dziękuję za wszystkie komentarze i wiadomości, a jest ich mnóstwo. Staram się odpisywać na każdą z nich, aczkolwiek no mam nadzieję, że rozumiecie, że nie zawsze jest to od razu możliwe. No cóż, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!